Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Takiego unboxingu, chyba jeszcze masowego w dodatku, nie było. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, to praktycznie będzie też review, chciałbym Wam zaprezentować figurki wykonane z żywicy, z polskiej firmy D-Day Miniatures. Na chwilę obecną ta firma ma tylko 5 zestawów w 7/2, czyli w królewskiej skali, ale miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się nowe zestawy. Ja bardzo lubię te zestawy ze względu na klimat, jaki tutaj panuje, i powiem Wam przede wszystkim 3 zestawy, które bardzo lubię, a 2 zestawy z tych 3 lubię jeszcze bardziej, a zestaw numer 2, z tego co pamiętam, ten Africa Corpus, po prostu mnie rozwalił. Powiem Wam, że to po prostu jest rewelacyjny, najlepszy zestaw. Drugim moim takim ulubionym zestawem jest zestaw brytyjskich komandosów, którzy stoją na tle Chevroleta. Następnie widzimy też zestaw węgierskich żołnierzy, 2 czołgistów i 1 piechocińca na tle Toldiego, jak i również 2 zestawy niemieckich czołgistów. Jedni to są Waffen-SS Officers, Winter 43-45 i drugi również niemieccy oficerowie Waffen-SS z Normandii 44 roku. I to jest, posłuchajcie, był pierwszy zestaw, jaki ukazał się od D-Day Miniatures. I sobie obejrzymy, co wchodzi w skład tego zestawu, bo widzimy, że tutaj mamy figurki, 3 czołgistów, 1 oficer jest ranny i teraz zajrzymy sobie, co piszczy w środku. Zmieniłem sobie ustawienie kamerki i obejrzymy sobie figurynki. Tu zaznaczę, że figurki zostały wykonane ręcznie, nie żadne 3D. Pierwsze 2 figurki prezentują się w ten sposób. Kolejna figurka. Oraz zestaw głów. Bardzo ładnie są wyrzeźbione, jak i również jednej ręki i dłoni. Jakby to zabrzmiało, tak zabrzmiało. W takiej wolnej chwili od warsztatu stwierdziłem, że warto pokazać Wam figurki. I to był zestaw numer 1, 72001. Teraz sobie weźmiemy zestaw drugi, a mianowicie jest to właśnie ten zestaw afrykański. I tutaj po prostu zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Tu się dzieje to, że jeden z żołnierzy Afriki Corpus trzyma parasolkę. Są fajnie umundurowani, są bardzo fajnie ubrani przede wszystkim. Tutaj widzimy w korkowym kapeluszu jednego z załogantów SDKFZ 222. Widzimy drugiego właśnie, są rewelacyjnie też pomalowani, jak i również mamy żołnierza Afriki Corpus, najprawdopodobniej tutaj piechoty. I zaglądamy sobie do tego zestawu. Te figurki oczywiście są cały czas na stanie sklepu, więc nie ma tutaj żadnego problemu z otrzymaniem tych figurek. I mamy takie oto odlewy żywiczne. Zaczniemy od pierwszego żołnierza. Detal jest, powiem Wam, naprawdę niesamowity tych figurek. I ja dalej po prostu jednak uważam, że figurki rzeźbione ręcznie są dużo ładniejsze aniżeli wykonywane 3D. Tutaj rzeźbiarz widzi,
jaki jest detal, czy nie jest on rozmazany, zamazany, a niestety na komputerze wszystko wychodzi cace, a niestety efekt końcowy daje nam po prostu taką mydlaną figurkę. Często też przeniesienie, powiedzmy, na inną skalę też powoduje, że te figurki nie są takie, jakie byśmy oczekiwali, nawet sam autor. Proszę bardzo, ops, uciekł. Tak wygląda ten żołnierz, który na pudełku stoi tyłem. No i siedzący sobie żołnierz, ale uwaga, nie jest kaleką. Nie. To jest część figurki, która siedzi w po prostu SDKFZ. Tu mamy bardzo fajną, posłuchajcie, proszę bardzo. Jeden ma hełm korkowy, drugi ma standardowy stalowy hełm, a trzeci jest po prostu w czapce. Jest ręka, jest, posłuchajcie, parasolka. To jest po prostu zestaw The Best of. Ja na przykład ten afrykański Afrika Corpus bardzo lubię zestaw. A tu dodatkowy element. Mamy dwie nóżki, rączki, jak i również MG. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo godne uwagi zestaw, szczególnie dla osób, które robią dioramy, na których znajdują się klimaty, znaczy w ogóle w klimatach afrykańskich. I zestaw numer 3. No, powieje chłodem. Mamy niemieckich oficerów, dowódców czołgów, proszę bardzo, tak? No, w zimowych paltocikach. Nieźle są okutani, niczym ubrani przez babcie. No, ale są na froncie wschodnim. Proszę bardzo, tak prezentują się ci żołnierze. Naprawdę, jeżeli chodzi o wzór umundurowania, detal jest, wyposażenie jest naprawdę rewelacyjnie zrobione. Ucieka mi, no. Trzecia figurka. I łapki. Tu mamy rączki. To jest trzeci zestaw. Siedemdziesiąt dwa 003. Teraz sobie weźmiemy kolejny zestaw, również jeden z moich ulubionych, tym bardziej, że właśnie mam tego Chevroleta, jak i również poprawione koła żywiczne do Chevroletów, właśnie do komandosów brytyjskich. I tutaj chłopaki mają przerwę na herbatkę. I zaraz zobaczycie, że jest to naprawdę jeden z lepszych również od D-Daya zestawów. Mamy trzech żołnierzy. Zaczniemy i zaraz zobaczycie, bo to jest przerwa na herbatkę. To jest pierwsza figurka. Zwróćcie uwagę na jego ubiór. I w jaki sposób jest odlana ta figurka. Po usunięciu tej wlewki praktycznie delikatnie trzeba tylko tą kamizelkę skórzaną zapiłować i mamy ponownie rewelacyjny zestaw, figurkę. Tu odcinamy tylko i wyłącznie po prostu z nogi od stopy dokładnie od wlewki i mamy. Zobaczcie, ten oficer po lewej stronie ma kurtkę zapinaną na haftki niczym marynarz. Drugi jest ubrany, naprawdę zdrowo ubrany, bardzo na pustynię. Wielu z Was się może było tam i wydaje się, że tam jest non-stop kolor upał. Nie. Jak ktoś był na pustyni, to wie o tym, że poranki, wieczory, już późno tak pod wieczór robi się, jest niesamowity skok temperatury.
a na odkrytym terenie nie jest łatwo się schronić. Tu mamy, uwaga, tu mamy, posłuchajcie, palenisko. Na tym sobie robią chłopaki w takim pojemniku, mają zrobiony piecyk i sobie robią jajecznicę, ewentualnie herbatę gotują. Tu mamy głowy, jeden jest w wanzackim kapeluszu, drugi w furażerce z brodą. No i wyposażenie, moi mili. Też rewelacyjny zestaw. Można sobie ten zestaw również zafundować na przykład do któregoś z Bedfordów chyba, tak, Bedfordów, które brały udział w wojnie na pustyni. I uwaga, gulasz wjeżdża, węgierscy żołnierze, bardzo ciekawy, też unikalny zestaw. I ten zestaw ukrywa się pod numerem 72005. Mam nadzieję, że niedługo zaprezentuję Wam nowe zestawy i że będą one tak samo ręcznie rzeźbione. Tu mamy oficera pancerniaka, jak i również czołgista węgierskiego w charakterystycznym dla m.in. Węgrów takim hełmie. Podobnie Włosi nosili tak samo tego typu hełmę, jak i również używali skórzanych kurtek. Oficer bardziej luzacko. Jest to tak naprawdę przerwa na papierosa. Chłopaki sobie spotkali się, odpoczywają, może czekają na benzynę. I uwaga, żołnierz w charakterystycznym dla Węgrów kapeluszu, chyba z bażancimi piórami to jest. I na tym kończę prezentację. Oczekuję teraz na zestaw 72006, a bohaterami dzisiejszego unboxingu zbiorczego byli Węgrzy, Brytyjczycy, Anzakowie, może Polak, Niemcy i jeszcze raz Niemcy. Moi mili, z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do sklepu. Link do wszystkich zestawów D-Day Miniaturę znajdziecie w opisie filmu. Bezpośrednio od razu będzie link do wszystkich zestawów. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.